No a do tego jeszcze jak gdyby na kanwie ostatniego materiału związanego z tym, że po prostu czacha dymi, nie? Jakie mogą być atuty właśnie bycia w off-gridzie? Oni celowo, nawet na trafo, podnoszą napięcie z 230 na 240. Zobaczcie sobie. Tam chyba z tego co pamiętam było 191 V w zimie. Jedna faza, 3 fazy. Kogo to obchodzi? Ale takie krótkie piki, takie pyk, nie ma, pyk, nie ma. Załączyło się, wyłączyło się. Przyjeżdżacie do domu, lodówka rozmrożona, wszystko się wylało, mięso się zepsuło, śmierdzi w tej chałupie. Zakład ma to głęboko w dupie. W tej chwili, z tego co wiem, to RCM za poprzedni miesiąc to jest, uwaga, aż 25 groszy za kilowatogodzinę. Wow! Co za pieniądze w ogóle, nie? W netbillingu. No po prostu czekajmy, aż będzie 15 groszy albo 10, a może w ogóle grosz. Bo czemu nie? Witajcie moi drodzy. Idę sobie na kolejny spacerek i tak stwierdziłem, że fajnie będzie nagrać dzisiaj ten materiał, bo zainspirował mnie do niego jeden z widzów, z którym już tam od jakiegoś czasu komentarzy wymieniam, a mianowicie dotyczy to wszystko kwestii tego, jak tak naprawdę ten cały off-grid się w ogóle może opłacać, jaki to ma sens i czy w ogóle ma sens, prawda, z jakiego powodu. No a do tego jeszcze jak gdyby na kanwie ostatniego materiału związanego z tym, że po prostu czacha dymi, nie? Od tych wszystkich rachunków, od tego wszystkiego. Myślę, że ten materiał będzie takim ciekawym podsumowaniem. O, może w ten sposób to określę. Więc słuchajcie, tak sobie myślę, off-grid, tak? Czyli życie bez sieci energetycznej, publicznej sieci energetycznej, jedynie jest taką, którą sobie sami wykreujecie, wytworzycie. No, według mnie z jednej strony jest to przyszłość dla wielu, wielu osób, z drugiej strony jest to pewne wyzwanie nadal na dzień dzisiejszy, ale zobaczcie, jakie mogą być atuty właśnie bycia w off-gridzie. Bo tak jakby logicznie pomyśleć, to zastanówcie się, jeżeli jesteście wpięci do sieci, to zakłady energetyczne wiedzą o Was wszystko. Wszystko, co jest związane z korzystaniem przez Was z energii elektrycznej. Natomiast jeśli nie jesteście wpięci do tej sieci, to tak naprawdę, a gdzieś tu powiem, wylądowałem w jakimś polu, tędy jeszcze nie szedłem, mam nadzieję, że nikt mnie tu nie przyświęci, że ten gospodarz, ja sobie tak idę. No ale zrobię sobie spacerek. To tak naprawdę, słuchajcie, jak nie jesteście wpięci, no to brak jest możliwości jakiejkolwiek inwigilacji Was z zewnątrz, prawda? Jeżeli chodzi o energię elektryczną oczywiście, bo nie mówię o innych tematach. Ale to już też jest bardzo dużo. Żaden OSD nie będzie wiedział, ile energii produkujecie, kiedy ją produkujecie, czy wytwarzacie, prawda? Jak ją zużywacie, na jakie potrzeby. No ja myślę, że to jest niezwykle istotne dzisiaj, żeby no jednak mieć taką anonimowość, prawda? Żeby tak się wszędzie ze wszystkim nie obnosić, tak? Bo to no myślę, że taka prywatność też większa, prawda? Bo teraz wyobraźcie sobie sytuację, to jest według mnie duży atut, tak? Właśnie nie bycia podłączonym. Ale co może być innym atutem? Myślę, że jeszcze większym w tym momencie, a zależnym od tego pierwszego. No zobaczcie, jeżeli, może inaczej, słyszy się bardzo dużo, tak? Że co róż gdzieś tam zostały wykradzione jakieś dane, tak? Osobowe, adresowe, dane jakieś tam tajne, poufne i tak dalej, prawda? Mamy dzisiaj świat cyfrowy.
Wszystko jest online, wszystko jest gdzieś tam pochowane w tych bazach danych, tak, danego przedsiębiorstwa. No przecież przedsiębiorstwo energetyczne też może mieć dziurę jakąś tak w swoim systemie. Co za problem, żeby haker dostał się do takich danych, takiej potężnej bazy danych i wykradł te dane. No przecież zobaczcie, jeżeli do czegoś takiego by doszło, no to w tym momencie taki haker może bez żadnego problemu takie dane udostępnić, tak? Opublikować w sieci internet, czyli wasze imię, nazwisko, tak? Adres, numer dowodów, PESEL-e, telefony, nie wiem co jeszcze, bo przecież w takim zakładzie energetycznym to jest wszystko. Oni mają wszystkie wasze dane. I co? Jak wam się to podoba? Ja myślę, że to no nie byłoby fajne rozwiązanie, nie? A tak, jak jesteście niepodłączeni do sieci, nie macie z nimi umowy, no to nikt wam tych danych od tej strony przynajmniej nie wykradnie, bo oni o was nic po prostu nie wiedzą, nie? Myślę, że to jest warte uwagi. Teraz zobaczcie dalej. Takie dane, które potencjalnie byłyby wykradzione, mogłyby zostać również sprzedane. Na przykład jakiejś szajce przestępczej, tak? Czy potencjalnym włamaczom. Jeżeli teraz w posiadanie takich danych weszłaby jakaś grupa przestępcza, na przykład, no to przecież oni na podstawie tego, jaką macie produkcję energii, jakie macie zużycie energii, o której godzinie z niej najwięcej korzystacie, budują sobie profil waszego zużycia energii, prawda? Na tej podstawie w zasadzie doskonale są w stanie określić, kiedy jesteście w domu, kiedy was nie ma. No bo to w dłuższym terminie, przy dłuższej obserwacji i analizie tych danych, no jest wystarczająco do tego, żeby pewne kwestie sobie ułożyć, prawda? I żeby po prostu, no wiadomo, jak was nie ma w domu, to wiadomo, co się później dzieje, nie? No właśnie, a tak, nie ma tego problemu. Więc to myślę, kolejny naprawdę duży atut, prawda? Dalej to tak myślę, że bardziej kwestie energetyczne, chociaż tu by się pewnie znalazło jeszcze więcej tych informacji, tych rzeczy, prawda? Ale kwestie energetyczne wchodzą w grę. Bo zobaczcie, jakie ostatnio są problemy z napięciem w sieci. Bez przerwy słyszymy, że falowniki się wyłączają, prawda? 253 V i więcej, bo nierzadko się zdarza, że jest to 260, 270 i jeszcze więcej również występuje w sieci. A tak, zawsze macie stabilne napięcie. Zawsze macie 230 V na waszej sieci domowej. Niezależnie od tego, co się dzieje w sieci publicznej. Według mnie kolejny wielki plus. Bo teraz zobaczcie, co robią zakłady. Oni celowo, nawet na trafo, podnoszą napięcie z 230 na 240. Bo tolerowane to jest plus minus 10%. Czyli tak naprawdę 230 V plus 10% to jest 253 V. To jest to niby maksymalne górne. W dół no to jest 207 V. Ale oni podnoszą na 240 V, gdzie tak naprawdę to górne w tym momencie, czyli 240 plus 10% to już jest 264 V, a to dolne to jest 216 V. To sobie w sumie też w kolano strzelają, no ale to jest ich problem. I teraz zobaczcie. Już niejednokrotnie, że tak powiem, wiele osób było w stanie wykazać na podstawie własnych pomiarów, na podstawie pracy własnych falowników, że te napięcia są totalnie do bani. To się żadnych norm nie trzyma. Ale oczywiście, co robi zakład, jak go wezwiecie? No, przyjedzie, zamontuje sobie analizator danych, ale kiedy przyjadą? Zamontują go w nocy, albo jak będzie pochmurno, albo jak nie wiem, będzie padać, prawda? I tak, żeby wam wykazać, że z ich siecią jest wszystko w porządku, nic się złego nie dzieje, napięcia są na dobrym poziomie. No i co? Jeszcze was wtedy obciążą opłatą za przyjazd, instalację analizatora i niczego w ten sposób nie osiągniecie. No tak, nie ma tego problemu, prawda? Wszystko funkcjonuje. Wiecie dobrze, że właśnie to górne napięcie, to za wysokie napięcie, to musi być średnia z 10 minut.
Czyli 253 V, jeżeli mamy średnio na którejkolwiek z faz przez 10 minut, to falownik się musi wyłączyć. Jeśli wystąpi 264 V, tak, to już jest natychmiastowe wyłączenie. Tak zwane immediately, po prostu awaryjnie, stryk i koniec i nie ma. No ale ile jest miejsc, jak mówiłem, gdzie mamy te napięcia na poziomie 265, 268, 270. Ja już mówiłem parę razy, że gdzieś tam w okolicach tych terenów górzystych, tak, to nawet w nocy czasami występuje 275, 280 V się pojawiało w sieci. No dramat, po prostu dramat, słuchajcie. Życzę wszystkim tym osobom, które tam mieszkają, wszystkiego najlepszego, jeżeli chodzi o montaż fotowoltaiki. Myślę, że żaden falownik nie będzie nim pracował. Tam tylko off-grid. Już abstrahuję od tego, jak to negatywnie wpływa na wszystkie urządzenia. Bo przecież jak urządzenie ma 200, jest przystosowane do pracy 230 V, powiedzmy tak, no plus minus tam te parę procent, tak? No a dostaje 270, 280, no to ile ono pożyje? Ile będzie działało, zanim je przysłowiowy szlak trafi? Trzeba będzie je wymienić. Nikt nie uzna tego na gwarancję, bo będzie widać, że na stykach były przepięcia, były zbyt wysokie napięcia. Gwarancja nieuznana, dziękuję, nowe urządzenie. Telewizor, lodówka, pralka, zmywarka, nie wiem, piekarnik, płyta indukcyjna i tak dalej. No czy o to chodzi? Zobaczcie w drugą stronę. Za niskie napięcie. Ja już nawet na ten temat kiedyś materiał kręciłem. Tu gdzieś powinniście mieć kartę do niego. No to zobaczcie sobie. Tam chyba z tego co pamiętam było 191 V w zimie. I to są coraz częstsze problemy. I będą. One się też będą nasilały właśnie z drugiej strony. Bo sieć jest wtedy za bardzo obciążona. Nie ma produkcji z fotowoltaiki. A tu wszędzie pompy ciepła pracują. Wszędzie, no w wielu miejscach się ładują już auta elektryczne. I nocami to napięcie spada do tak niskich poziomów. I wtedy co się dzieje? No te wszystkie urządzenia się też wyłączają. O ile powiedzmy jak się wyłączy ładowanie samochodu elektrycznego, to jeszcze pół biedy, tam się nic wielkiego nie stanie. Ale jak się wyłączy pompa ciepła, to będzie mieć zimno. A pompa też nie toleruje takich niskich napięć. Jak spadają, rosną. Spadają, rosną. To ta pompa co robi? Włącz, wyłącz, włącz, wyłącz, włącz, wyłącz. No jak myślicie, ile to przeżyje? Takich włączeń, wyłączeń. O ile to skróci jej żywotność. No to jest kolejny problem, prawda? No i zobaczcie teraz tak. Te wysokie napięcia i niskie napięcia są szkodliwe. Czy temu można zaradzić? No według mnie można. Bo jeżeli jesteście w off-gridzie, to montujecie sobie dowolną instalację. Tak naprawdę o dowolnej mocy. I nikomu, ale to absolutnie nikomu, nie musicie zgłaszać, jaką instalację sobie zamontowaliście i po co. To jest wasza sprawa. Ile kilowatopików, jaki falownik. Nie ma tutaj, że tutaj możecie sobie założyć tylko tyle, nie więcej. Tutaj możecie sobie założyć tylko tyle, a nie więcej, nie mniej. Jedna faza, 3 fazy. Kogo to obchodzi? Macie jedną fazę, zobaczcie, to według przepisów ustalonych przez jakiegoś domorosłego, nie wiem, twórcę, który nie ma zielonego pojęcia, ustalili, że maksymalnie jak macie jedną fazę, tam macie przyłącza 5, nawet 6 kW, prawda? Ale fotowoltaika, uwaga, tylko do 3,68 i nie więcej. I teraz nieważne jest, jaki macie falownik, nie? Ale dla nich jest ważne, jaką macie fotowoltaikę. Czyli jaka jest tak naprawdę moc generatora. No to jest bzdura, bo wiadomo, że jak falownik macie na przykład 3,5 kW, to choćby nie wiadomo co, to on więcej z siebie nie wypuści, prawda? Tylko maksymalnie 3,5. Więc choćby generator był 5, 6, 7, 8 kilowatopików, to ich nie powinno w ogóle interesować. I tak jest w całej Europie. Polska podobno jest w Unii Europejskiej i w Europie. Podobno. Więc dlaczego nie mamy prawa dopasowanego do prawa unijnego? Tylko jakieś kolejne bzdury są tworzone. Po to, żeby uniemożliwić pewne kwestie, tak? Bo w zimie, no to byłoby za dobrze wszystkim, jakby sobie produkowali na przykład w pochmurne dni po 20 czy po 30 kWh dziennie, prawda? Mieliby większe instalacje. No i teraz tak to właśnie wygląda. Więc myślę, że warto się nad tym zastanowić.
No i co dalej? Zobaczcie. Chwilowe wyłączenia, chwilowe przerwy, jakieś chwilowe awarie, skoki napięć w tej sieci. No, tak, to się dzieje nagminnie. Jak nie w jednym miejscu, to w drugim. Ja już nie mówię o planowanych przerwach, tak? No bo wiadomo, każdy ma prawo zrobić przerwę, jak powiadomi innych, prawda, i tak dalej. No, prace serwisowe, rzecz normalna. Ale takie krótkie piki, takie pyk, nie ma, pyk, nie ma. Załączyło się, wyłączyło się. I jeszcze to wyłączenie może nie było tak tragiczne, to załączenie. Ale w momencie, kiedy do tego dochodzi, to pojawia się, w momencie głównie załączenia, pojawia się ogromny pik. I to napięcie chwilowo może przekraczać nawet 300 V. Ułamek sekundy. No ale urządzenia tego nie tolerują. Zobaczcie, dlaczego na przykład jeżeli, no załóżmy, że jesteście odłączeni od sieci, czy zakład Was odłączył od sieci, tak? Z takiego czy innego powodu. To jeżeli na przykład mają coś załączyć, to zalecają wam, żebyście byli w domu. O, mam jakiś hałas, ktoś na motorze jedzie, poczekajcie chwilę, niech przejedzie, bo nic nie będziecie słyszeć. O tak, pohałasował sobie, już dobrze. Kurczę. No dobra, wróćmy do tematu. Zobaczcie. Załączają i zalecają wtedy właśnie wyłączenie urządzeń, a przynajmniej bycie w domu, żeby nadzorować, czy nic złego się nie dzieje, tak? Na przykład do pożaru nie dochodzi. Z jakiegoś powodu dziwnego, tak? No bo właśnie teraz zobacz, takie wyłączenie, bo to jest kolejna rzecz w ogóle, która z tym jest związana. Pochwalcie się w komentarzach, słuchajcie. Ilu z Was się zdarzyło taka sytuacja, że na przykład wyjeżdżaliście na jakieś wakacje, na urlop, na dłuższy okres. Wiadomo, w ferworze przygotowań i tak dalej, no zapomnieliście zapłacić fakturę za energię. No i zakład Was wyłączył. Przyjeżdżacie do domu, lodówka rozmrożona, wszystko się wylało, mięso się zepsuło, śmierdzi w tej chałupie. Zakład ma to głęboko w dupie. No i co? Narobili Wam szkód i za to nie odpowiadają. Przyznajcie się, komu tak się stało. Nie bójcie się. Jestem ciekawy, ile jest takich osób, bo ja wiem z opowieści nawet moich znajomych, że jest sporo. Będąc w off-gridzie, nie macie tego problemu. Nikt Was nie odetnie. Dlaczego? Bo nikt Wam faktury nie wystaje. Wy w ogóle nie wiecie, co to jest faktura w tym momencie. Piękna sprawa. Ta właśnie niezależność. Co jeszcze może być z takich ważnych rzeczy? Słuchajcie, tak myślę w tej chwili. O, wiem. Słuchajcie, przyłącze o danej mocy. Ile osób chciało sobie podnieść moc przyłącza? Na przykład macie 16 kW, ale planujecie kupno auta elektrycznego, czy montaż pompy ciepła i się może okazać, że ta moc umowna nie wystarczy. Idziecie do zakładu, a tam ząg. Nie ma warunków technicznych. No i co? Nikt Wam tej mocy nie zwiększy na Wasze potrzeby. Mając off-grid, nie macie tego problemu. Macie odpowiednią moc przewidzianą, odpowiednie falowniki zainstalowane, sami z tą mocą zarządzacie. Jak Wam mało, to oczywiście możecie system rozbudować w dowolnym momencie. Ja wiem, że to oczywiście kosztuje, to są inne kwestie, ale macie swoje. Nikt Wam nie powie, że tego Wam nie wolno, tamtego Wam nie wolno. Wszystko jest, wszystko działa. Więc 16, 20, 30, 50, 100 kW potrzebujecie, a róbcie. Nikt Wam tego nie zabroni. Więc kolejna niezwykle istotna rzecz. Kurczę, komary tu mam już, widzę, pełno tego świństwa. No ale tak to jest już o tej porze roku, jak się idzie szczególnie przez takie jakieś leśne tereny. Czy tam, takie, no jest tu trochę drzewek różnych. No i co? Co jeszcze może być z takich rzeczy, które wpływają pozytywnie, tak? Zobaczcie, bo tak już chyba wspomniałem o tym, ale w przypadku przyłączy jednofazowych, mówię, moc maksymalna 3,68, tak? Na jednej fazie. A jak macie off-grid i nawet jedną fazę, a kto Wam zabroni zrobić sobie 10 kWp czy 20 kWp? Czy to będzie działało? To jest tak naprawdę tylko kwestia odpowiedniego przekroju przewodów w rozdzielni
I to nie jest tak, że faza ogranicza Was co do mocy. Chcecie, to sobie zróbcie na fazie i 200 kW, no kto Wam broni? Odpowiedni kabel i już, nie? I widzicie, i to jest właśnie kolejna rzecz, tak? O urządzeniach, że się... O falownikach, że się nie będą wyłączały, no to już mówiliśmy, prawda? No bo to napięcie nie przekraczacie. Macie cały czas, czy zima, czy lato, stabilnie 230 na wyjściu. A też wszystkie Wasze urządzenia właśnie w domu nie cierpią, tak? Przez te skoki, przez te zmiany. Więc to jest też niezwykle istotne. Co się jeszcze może wydarzyć? No, macie tak naprawdę tą energią, którą macie, z nikim się nie musicie dzielić. Żadnymi sąsiadami, tak? Nie sprzedajecie jej, zobaczcie, za bezcen. W tej chwili, z tego co wiem, to RCM za poprzedni miesiąc to jest, uwaga, aż 25 groszy za kilowatogodzinę. Wow! Co za pieniądze w ogóle, nie? W netbillingu. No po prostu czekajmy, aż będzie 15 groszy albo 10, a może w ogóle grosz. Bo czemu nie? A potem tą energię, którą od nim rzekomo odsprzedacie, odkupicie od nich zimą. Za złoty 50, za 2, za 2,50 za chwilę. I nie mówcie mi, że kogoś straszę, czy nie, bo dobrze wiecie, że ceny rosną. Ja nawet dzisiaj byłem u jednego inwestora, oglądałem jego faktury, słuchajcie, średnia cena za kilowatogodzinę 2,10. Tauron. Hello? Obudźmy się. Pobudka. Tak się dzieje. Ktoś powie, to niemożliwe. No, słuchajcie, widziałem fakturę, kwota brutto, średnia cena 2,10, tak? Zobaczymy, co będzie dalej. Nie, off-grid jest B, słuchajcie, off-grid się do niczego nie daje, nie ma sensu, nie? Macie off-grid, to jesteście niezależni. Macie pełną autokonsumpcję. Wy zarządzacie energią. Tym, jak ona przepływa, tym, jak jest wytwarzana, kiedy jest wytwarzana, w jakiej ilości jest wytwarzana. Jak jest, nie macie pełnego zapotrzebowania na energię i magazyn byłby pełny, to Wam falownik obniży produkcję do minimalnej. Ale na tym nie stracicie. I to jest piękne. Zobaczcie, wybaczcie sobie awarię w sieci teraz. Nie ma prądu na osiedlu, wszystko wyłączone. Nie mówię o pracach planowych, tylko o awarii, na przykład w zimie czy jesienią. No wichury są, tak, drzewo spadło na trakcję, na słupy gdzieś tam przewaliło, urwało przewody. Nie macie przez kilkanaście godzin prądu. W zimie, nie wiem, obloziły się przewody. Była taka sytuacja nawet niedawno, aż niedawno, no, kilkanaście lat temu pamiętam. Tak oblodziło przewody, że się po prostu pourywały. I akurat to była zima. Zakład nie był w stanie przez prawie 3 tygodnie przywrócić zasilania. 3 tygodnie w zimie. To wtedy jeszcze nie było tak popularnych pomp ciepła jak dzisiaj. Co by było dzisiaj? No Armagedon, nie? Agregaty wtedy, pamiętam, to zniknęły z wszystkich marketów, nie było jednej jednostki do kupienia. Wszędzie jak się przejeżdżało przez pewną miejscowość, tu niedaleko Częstochowy, to tylko było słychać tak. I na każdym jednym podwórku agregat. No przecież ludzie musieli mieć prąd, nie? No i co? Tak to fajnie wygląda. A jak macie off-grid, no to znowu powtarzam, macie tą niezależność energetyczną. Naokoło nie będą mieli prądu, a Wy będziecie mieli. U Was będzie widno, u Was będzie ciepło. Niefajna perspektywa? I powiem Wam, że mógłbym chyba jeszcze długo tak mówić, bo to mi tak do głowy przychodzi na szybko, więc myślę, że takich tematów i takich zalet bycia niezależnym energetycznie jest cała masa, naprawdę. Trzeba by je było wyszukać, jeszcze może kiedyś zebrać tak ładnie. Ja postaram się to zrobić, może nawet w opisie tego filmu je zamieszczę. Takie to, o czym mówiłem i też to, co może jeszcze mi przyjdzie do głowy przy okazji. Więc zachęcam do czytania opisów, bo tam też jest dużo informacji na temat każdego filmu. No i co? Nie będę Was tu dłużej zamęczał, bo to ten temat już ciągnę ponad 20 minut. Jeżeli Wam się podobało, to tradycyjnie bardzo gorąco Was proszę o subskrypcję, o łapeczki w górę, o liczne komentarze. Niech ten kanał się rozwija. Ja się z Wami chcę tą wiedzą dzielić. I tak wiem, że oczywiście spora grupa z Was pewnie mi napisze: a nie masz racji, a ten off-grid to drogi, a to się nigdy nie zwróci, tak. My to wszystko już znamy.
a mimo wszystko widzicie coraz więcej instalacji, coraz więcej montaży, magazynów, ludziom się oczy otwierają, no i tak to właśnie wygląda. Więc mam nadzieję, że wielu z Was również, że tak powiem, będzie się do tego przekonywało, no i że po prostu będziecie widzieć sens w tym, żeby coraz więcej tych rozwiązań wdrażać, a ponieważ to wszystko jest skalowalne, to nikt nie zmusza do tego, żeby robić od razu wielkie systemy za kilkaset tysięcy. Można robić sobie systemy za, powiedzmy, kilkadziesiąt tysięcy i one też będą działały, a z czasem sukcesywnie je rozbudowywać, dodawać więcej akumulatorów, zwiększać pojemność magazynu, dodawać falowniki, zwiększać moc systemu, czy to jeden układ jednofazowy, czy trójfazowy, dokładać fotowoltaiki i być całkowicie niezależnym od systemu i od tego wszystkiego, co jest tak naprawdę negatywnie nastawione, a tylko w Was zostało takie zaprogramowane, zaszczepione od lat, że to jest fajne, to jest wspaniałe i tylko to płaćcie, 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 no bo im jest tak wygodnie. Dobrze, słuchajcie, tym optymistycznym akcentem kończę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność i mam nadzieję, że znowu Was przybędzie po tym moim wykładzie i będziemy mogli dalej coś pokomentować, porozmawiać. Także dzięki, trzymajcie się, do następnego. Cześć!